Zrobiłem 2 albo 3 kroki wstecz. To, czym ja się zajmuję, to są takie sady w takim stylu, jak zakładano je 100-150 lat temu. To tak samo jak wtedy musisz wjechać i będziemy to pewnie wywalimy na tą kupę albo no. Tak samo jak wtedy. Aha, tyłem tam. No i do bramy wjedź. My jesteśmy takimi małpami, które się nauczyły opowiadać historię. I odmiany to są historie. Dzisiaj gościnnie mamy u nas pasjonatę sadów, pasjonatę drzewek owocowych, który przyjechał do nas i będzie nas uczył, jak szukać podkładki, podzieli się szeroką wiedzą na temat właśnie sadownictwa i co niektórzy na pewno go znają, a jeżeli nie, to żałujcie, że wcześniej go nie znaliście. Jest to Grzegorz z La Fuente, który przyjechał do nas ile? 600? 614 km. No to kawał drogi. Dalej kawał się już drogi. nie dało. Tak, całą, No znaczy jeszcze całą do Zgorzelca kawałek. Jeszcze można było przeciągnąć. Północy do nas jechał biedny i to teraz oprowadzamy go Nie, naszym... bardzo dobra droga była, super Tak? się jechało. A, no to dobrze, no to fajnie. To teraz właśnie idziemy, robimy krótki obchód po naszym gospodarstwie. Tak samo pokażemy nasze owieczki, bo Grzesiu też ma u siebie no dużo większe stado w porównaniu z naszym. Ty masz chyba 30, No mówiłeś? już tyle ich nie ma w tej chwili, ale chyba 27 w tej chwili. No i się boją ludzi. Wiesz, one to są gwiazdy telewizyjne, to do kamery, do ludzi przyzwyczajone. To rosła kamieniecka jest tej wielkości, albo nawet większa trochę. No. Wiesz co, u nas mamy jedną taką dzikuskę, o ta, i ona nigdy nie podejdzie, wiesz, taka jestem, ale te wszystkie to są przytulasy. Czy Grzesiu też ma kanał na YouTubie? Gospodarstwo La Fuente. Dokładnie i jakbyście chcieli mieć właśnie jakieś, no tak jak wspomniałam, pytania odnośnie sadownictwa, to jest myślę, że chyba u nas taki no ekspert, tak nam się wydaje. Dlatego do Ciebie te kroki skierowaliśmy. Dla nas nie znaczy ekspert jak znaczy pasjonat. My bardziej lubimy to słowo. Właśnie ekspert, ja nie zajmuję się takim sadownictwem, jak w tej chwili się to rozumie, to słowo i... Ja jakby to powiedzieć, zrobiłem 2 albo 3 kroki wstecz. To, czym ja się zajmuję, to są takie sady w takim stylu, jak zakładano je 100-150 lat temu, w czasach naszych, powiedzmy, pradziadków, prapradziadków. I uważam, że ma to wielki sens. Nie są to sady produkcyjne, intensywne, tylko są to sady ekstensywne, bardzo często sylwopastoralne, czyli przeznaczone do wypasu zwierząt. No i coś takiego propaguję. Jest to takie metody rolnictwa bardzo proklimatyczne, więc wydaje mi się, że powinno być to bardzo na czasie, zważywszy na kłopoty z naszym klimatem, z suszami, które nas nękają. No, moja propozycja taka, odpowiedź na to, co się dzieje z klimatem. A coraz więcej osób szuka właśnie zdrowej żywności, tego spokojniejszego życia na wsi, przynajmniej tak do nas dochodzą jakby z naszego kanału, ale wiadomości, więc jest duży ruch w tą stronę. Tak, tego się nie pryska, wiecie, te jabłka są naprawdę smaczne, bo Grzesiu nas uraczył kilkoma odmianami. A to później pokażemy. Pokażemy. No to jest kompletnie co innego. Znaczy co innego, to jest to, czego wielu z nas szuka. Dokładnie. W sklepach tego nie ma. Nie ma. Dobra, idziemy. To my idziemy dalej. Bo tu jest ta pierwsza rzecz, którą byśmy Ci chcieli pokazać. No to weźmy pewnie od razu, możemy chodzić ze szpadelkiem. Kochanie. No pewnie. No i jeszcze potrzebne jest jakieś duże wiadro. To weź to od siana, kochanie. Albo jakąś taczkę. Mam.
To co lepiej? Taczkę. Wiadro, Taczkę weź. tą czarną wziąć dużą. Nie, tą metalową wystarczy. I taczkę i wiadro. Dobra. Dobra, lecimy. Idziemy, lecimy szukać podkładek. Nie ma Znaczy, prądu. nie ma. Grzesiu, to się nie nazywają podkładki, czy to jak to się fachowo... Podkładki. Podkładki, tak? Kiedyś się mówiło dzik na wszystko, bo właśnie. chodzi o to, że drzewo owocowe ma olbrzymią ekspresję genów i jak pada 1000 nasion, to z każdego na ziemię, z każdego nasionka wyrośnie nowa odmiana. Żadne nie będzie tą co drzewo matczynę. Mega ciekawe. Tutaj, bo słońce tak I pada. to się kiedyś mówiło, to dzik. No. Dziczka, czyli siewka. Czyli siewka. Każda siewka wyrośnięta z pestki jest dziczką. A powiedz, Nie jest odmianą mateczną. Właśnie to, co rozmawialiśmy No o tym tak. Owocowe nie klonowaniu, co się powtarzają. teraz robi, co nie? Że właśnie każde jest takie samo drzewo, bo jest klonem, więc nie ma tej Tak, wariacji szczepienie to jest- genowej. To nawet nie jest klonowanie. To w praktyce jest tak, że to jest propagacja. No. Szczepienie drzew. Bo my bierzemy żywy fragment drzewa i dajemy mu nowe korzenie. Tak. I on dalej rośnie. Tam nie ma ani chwili przerwy w życiu. Cały czas procesy życiowe są tylko uśpione. Jest zimowy okres Faktycznie uśpienia. nie ma tego momentu nasienia i jakby wzrostu Tak, od albo samego rozwoju początku. z jednej komórki, czy I coś. tak, tak. Klonowanie, no to jest, bierzemy komórkę i Zaczyna ona- powodujemy, że ona się zaczyna dzielić. A tu po prostu bierzemy gałązkę, która rośnie i ona rośnie I dalej. rośnie dalej, tylko tak. Tylko na nowych korzeniach. na- Dajemy nowe korzenie. no widzicie, Grzegorz wyjaśnił nam, bo my chcieliśmy wcześniej robić na podkładkach takich zwanych A2, takich A2. kupnych i rozumiemy, A dlaczego nie najśmieszniejsze chcemy jest to, że bardzo, to już się tyle razy z tym spotkałem, bardzo wiele osób myli szczepienie ze szczepionkami. I patrzą w ogóle na mnie krzywo, że tam w drzewo coś że sam fakt szczepienia to jest tak, że się bierze jedno drzewko i w jakiś sposób magiczny zaszczepia cechami odmiany jakiejś infekuje się w jakiś sposób i ono wtedy staje się drugą odmianą. I wtedy można dalej już rozmnażać z pestek, z odrośli korzeniowych i tak dalej. Nie, to szczepienie pochodzi nie od szczepionki, tylko od szczepiania. Dwóch elementów w jeden. Jedna gałązka, druga i je szczepiamy ze sobą. tak. To jest szczepienie. Ostatnie słowo bardzo mądre, modne, szczepionka, więc różnych nabiera znaczeń. A co bierzesz ten Klaudia, ten chobok czarny też? Nie chyba. Nie, tam co tutaj Sama taczka to już. No to też się może przydać. Myślisz? To dawaj na taczkę. Zależy ile tego nakopiemy. Jeśli O, tak, ja że- coś znajdziemy. oby tego było. Możemy zacząć tam od lewej strony i gdzieś tutaj się przejść. Najlepiej. A co zrobimy tak, że wsiądziemy w samochód i przejedziemy się po tych My drogach. mamy miejsce Możemy. takie jedno, Mam- wiesz? Mamy całą masę takich miejsc, także będziemy już ci się pokazywać. pasły. Tak, to już się pasuje, więc to teraz nie Nigdy zamknęliśmy. w życiu, ani razu, No. przez 10 lat nie miałem takiego ładnego pastwiska jak tutaj. Co ty A my gadasz? narzekamy, A Klaudia. my nasze- Ani razu nie było takie ładne jak tu, z tak Proszę. gęstą trawą. Ale No. mimo wszystko, że robisz przecież ten wypas rotacyjny. Ale no ucieka Ale wszystko. wody nie ma. A, właśnie. A poza tym ja wkroczyłem na grunt na rżysko, porolny, poorny. To jak rosną drzewa, jak zarasta lasem, to się taki teren regeneruje 20 lat. O rano. A bez drzew, No tak. No tak. to nawet przy rotacyjnym wypasie to i tak trzeba czekać 20-30 lat. A, Straszna ilość Zanim czasu się zregeneruje. potrzeba. No Ale- a to tyle czasu a trwa. Grzesiu, mam pytanie na przykład, bo tutaj widzisz, no jest patelnia latem. Jakie drzewo byś polecił i tak samo na tamte pola, bo myśleliśmy o akacji, żeby zasadzić, żeby trochę cienia im dać, a Zacięć. jednocześnie A jeszcze na żeby prawie trawa- azot w glebie, nie? Akacja Tak, z tego. akacja wiąże. Ale azot i tak będzie z odchodów. Tu nie będzie problemu Czyli z nie ma azotem na Ale, pastwisku. ale kochanie, azot jedno, ale ja Klaudia, nie to- chciałam, żeby to jest- zacieniało za bardzo, żeby ta trawa dalej tam była. Ale teraz sobie myślę, przepraszam jeszcze w taką wstępkę, że my tam daliśmy te akacje w sadzie. To po co w takim razie nam w sadzie, jak tam, tak jak mówi Grzesiek, przecież owca będzie tam wypasana raz czy 2 razy do roku i tak nawiezie. Rozumiesz? To po co tracić te 3 czy 4 miejsca na akacje? Ja Ale- jestem zwolennikiem owocowych. Owocowych? Czyli co, na te pastwiska tutaj, co by były, też dałbyś owocówki? No pewnie, że tak. Tak? I No. przy okazji i pszczoły Bo drzewo, będą miały. Oczywiście, drzewo owocowe robi to samo co każde drzewo. Wiąże glebę, sekwestruje dwutlenek węgla, daje cień, zatrzymuje wodę, zatrzymuje wiatr i daje owoce.
plus owoce. I nie zacienia znowuż tak bardzo jak te wielkie. Zacienia, ale o ten cień też nam chodzi, no bo to powiedzmy 40, Tak, to dla między ochrony 40 a zwierząt. 60% cienia jak będziemy mieli, to nie będzie ze stratą Dla dla trawy. linii pastwiskowej, bo dla produkcji po prostu masy trawy, Tak. bo tyle co jest mniej słońca, ale mniej wysycha. Oczywiście i w ma tej czas chwili, rosnąć. W tej chwili największym problemem jest nadmiar słońca u nas i właśnie nasłonecznienie i parowanie wody. I u mnie to jest tak, że tak mniej więcej na początku sierpnia, w połowie sierpnia jedyne miejsca zielone to są pod drzewami dużymi. Wszędzie już jest żółto, jest wszystko u wysuszone. nas- Popatrz, to jest to, co Grzegorz mówi. Tutaj popatrz, mamy potężne. Tam trawa jest taka, że jak my mulczujemy, to ja traktorem tego nie mogę zmulczyć. Przy Taka drzewach. Tak, przy przy drzewach. drzewach. No, Tak. to Dosłownie wszędzie co powinno mówisz. być przy drzewach w takim razie. Bo o to chodzi, żeby mieć dużo trawy, bo można wtedy więcej zwierząt wypaść. No właśnie, A- no właśnie. Jak ty chronisz u siebie drzewa? Bo widzisz, my posadzimy na przykład teraz, tutaj jest orzech, to już trochę go skubią go, chociaż no, bo On mieliśmy jakoś na daje chwili- radę, bo orzech No właśnie. Ale owocowe to zjedzą. zjedzą. Ja mam posadzone w liniach. I wtedy Właśnie kwatery są pomiędzy liniami, Właśnie tylko i tam wyłącznie. Tylko planujemy tak samo. sad, właśnie A w liniach pomiędzy znowu krzakami chcemy jakieś agresty, porzeczki Tak, tak, zasadzić. tak. No bo to Tak. można wtedy tak, duże drzewo, nie wiem, co 8 metrów, co Tak, 10, tak. a pomiędzy nimi jakieś mniejsze, Krzewy. pomiędzy jeszcze krzewy, Tak. a dają jeszcze można truskawki Tak. i Właśnie. linię kropającą, no Perenialsy. chyba, że macie wodę. Kojarzysz Sobkowiaka? Tak, To oczywiście. właśnie Sobkowiak mówił właśnie, tak, żeby tak, tak no. sadzić Tak. trzypiętrowo, że No, tak. no, ja się też tłumaczył. sugeruję trochę tym Sobkowiakiem, no bo on to bardzo mądry. A tam. powiedz mi, I Sobkowiak- Kanada też ma ten klimat taki powiedzmy w miarę zbliżony, nie? A Sobkowiak właśnie, on też mówił, żeby dawać naprzemiennie. Jabłko, Tak. gruszka, śliwka, żeby Tak, te tak, choroby, tak, które tak. są, żeby Tak, one tak, nie tak. przechodziły. To ja tak robię, właśnie w ten A, sposób. no widzisz. No i tutaj A to tutaj czereśnia chyba, prawda? No to może i To orze, chyba tutaj. no właśnie, kurczę, a wiesz co, to wszędzie będzie mokro. Król Sobieski i jego żona królowa Marysinka mieli tą jabłoń, wierzbówkę zimową w królewskim ogrodzie rosła i oni bardzo lubili tę odmianę. I jednego roku był nieurodzaj, bardzo mało było tych jabłek i przyniósł im tam służący, tylko był koszyk. I królowa powiedziała: kosz tylko? I stąd pochodzi nazwa kosztylka. No tak, i to cały czas funkcjonuje jeszcze kosztylka. Też się słyszy, tak, że niektórzy mówią kosztylka, kosztyla. Ciekawe i, historia. Dużo nie daje. I zaczęli z otoczenia królewskiego, z dworu ludzie powtarzać, bo Dla ktoś śmiecha, dla śmiechu dobra, ktoś no. tam się zaśmiał. Oni widać, jak ktoś nie byli strasznie srodzy dla dworu. I tak się przyjęło i zostało. I stąd jest nazwa kosztela. Przedtem była wierzbówka zimowa. No widzicie, A jakie wierzbówka, ciekawostki. a wierzbówka zimowa, bo tu macie wierzbę i Ona właśnie... ma bardzo podobne liście. Kosztela ma takie liście jak ta wierzba. No. Tak wyglądają. Fajne są takie historie. No, odmiany w gruncie rzeczy to są opowieści, historie. Bo owoce aż się tak strasznie nie różnią, ale z każdą odmianą wiąże się jakaś opowieść, jakaś historia. I ktoś mi kiedyś powiedział, że ja w gruncie rzeczy to kolekcjonuję opowieści. I tak jest, No tak jest, naprawdę tak jest. Cały urok w tym wszystkim, co Cały nie? urok w tym wszystkim. Nadaje się duszy drzewu. Tak. No, bo taka opowieść po prostu jest tak, że ludzie to jest taki gatunek, który się nauczył opowiadać historię. Tak funkcjonują nasze mózgi. Chrystus też się przypowieściami porozumiewał ze wszystkimi. Jak chcesz być zapamiętany, musi być coś, co za tym Historia, idzie. Historia. opowieść musi być jakaś, tak. My jesteśmy takimi małpami, które się nauczyły opowiadać historię.
i odmiany to są historie. I teraz dla ludzi jest to ważne z jakiegoś powodu. Po prostu chyba jesteśmy zwyczajnie takim gatunkiem, dla którego to jest ważne. I... Oj, chyba coś mamy, czy nie? To jest jabłoń chyba właśnie. To jest... tak? Czy nie tak? Nie. No, jakieś tak wydaje mi się. Nie, to nie jest jabłoń. Ale... albo jest jabłoń. Ale już byliście zgubiła? No. Mielibyśmy to sami poznać. No, ja bym nie dała rady. Obgryziona całkowicie. No, jest zjedzona równo i tamta też, ta druga. To na wiosnę jeszcze jak będzie odrastać, ale... nie wiem czy ten... chyba tak, to chyba jest jabłoń, tylko taka zjedzona. Dobrze, że już są. Po pokroju krony, tak jak ma te ciernie, jak wyrastają gałązki, kolor kory, kształt pączka, to tak wygląda. Ale w takich miejscach się znajduje te siewki najczęściej. Rejestrowanych odmian jabłoni jest 10 000 ponad. Ojejciu. A ile jest jeszcze niezarejestrowanych odmian lokalnych? No tak. Jakichś takich... To nikt nie zadbał o rejestrację. tak, nikt nie, i cały czas powstają nowe. No, nikt nie wie ile tego jest tak naprawdę. No i dlaczego jest tyle tego? Dlaczego dla ludzi jest to ważne? A zobacz jak mało jest w sklepie dostępnych odmian. Przecież jak idziesz to widzisz No tylko tak. no, te pospolite, champion Jabłoń. logo. To są jabłonie. O, patrz na. Już wam znalazłem. Ja, ale jakie wielkie. Ale, I powiedz, daleko nie trzeba było chodzić. ale Grzesiu, czy takie duże wykopiemy to się przyjmie? Tak. No właśnie, bo czasami myślałem, że jak duże To drzewo się- ma ale bardzo tu jak są ukorzenione duże, to jest. i są mniejsze. W ogóle jabłonie lubią w tych rowach, często rosną w takich koloniach, one mają poprzerastane te korzenie. Można znaleźć mniejsze i wykopać. To gdzieś tam od karpy odkopać, to też jest jabłoń. A jak Możemy głęboko tam trzeba? gdzieś- Na szpadel więcej? I im większa bryła, tym Tym lepiej. lepsza. Taka najlepiej. O. Aha. Ale jabłoń się płytko korzeni, więc łatwo się Aha, wykopuje. No trzeba by wejść, wziąć szpadel, odgrzebać, wytarabanić to, Przyjedziemy. sekatorem przyciąć od Ja myślę, razu. że my tu samochodem sobie staniemy i będziemy od właśnie. razu wrzucać. No, przy drogach zresztą wygodnie, bo od razu No. do bagażnika się wrzuca, ale może znajdziemy gdzieś jakieś mniejsze. Będzie łatwiej wykopać, bo to są dosyć spore. Dosyć. Jedziemy samochodem, wracamy tutaj z tego starego sadu, w którym niestety nic nie znaleźliśmy. Znaczy były jakieś śliwy, ale nie było jabłoni i gruszy. I rozmawiamy z Grzegorzem na temat właśnie samej permakultury. Grega, Judy, Salatina i jakby permakultury tak, całej. i idei. I właśnie Grzegorz nam tutaj mówi o funkcjach, o zastosowaniu. A czy ja nie jestem nauczycielem permakultury i w ogóle nie jestem jakimś specjalistą z permakultury. Niemniej permakultura jakieś tam daje nam narzędzia, które są bardzo użyteczne. No, jedną z takich zasad jest, że każdy element naszego gospodarstwa powinien spełniać kilka funkcji, ale też każda funkcja powinna być zaspokajana przez kilka elementów. Czyli na przykład jeżeli, no nie wiem, prąd na przykład, to dobrze mieć prąd z sieci, z solarów i Tak. z wiatraka. Tak, tak. Czyli z trzech różnych funkcji, czyli prąd, energia jest z kilku elementów. No a jeżeli mamy jakiś jeden element, to powinien spełniać kilka funkcji, czyli jak na przykład sadzimy drzewa gdzieś na miedzy, no to robimy jednocześnie wiatrochron, drzewa owocowe, mamy z tego owoc, 3 mamy pożytek dla pszczół i 4 mamy cień. Czyli jeden element, obsadzenie miedzy, Oczywiście. spełnia 4 funkcje. Tak jak nie? nasz żywopłot i jeszcze obronna, bo ma kolce. Na przykład, no. Tak. Więc kilka funkcji w jednym elemencie, więc no to po prostu... Tak dla szukajmy mnie to, tego, Dla mnie to jest takich po prostu rozwiązań. bardzo pragmatyczne. No.
bardzo pragmatyczne, bardzo wydajne. Właśnie o to chodzi. A tak powinniśmy iść, bo gospodarstwa są generalnie niełatwe w utrzymaniu i warto szukać jak największej ilości możliwości na później, żeby coś nam to po prostu dawało zawsze. A taki żywopłot dodatkowo, to już mówiliśmy, przy goleniu również jest jedzeniem dla zwierząt. Tak, powiem ci, że uwielbiają go. A jak go jest dużo, to można sobie zainwestować w rębak albo wypożyczać rębak. Ja na przykład wypożyczam, bo to są drogie maszyny. Przyjeżdża człowiek i zrębkuje i przez cały rok się zbiera sterta gałęzi i z tego potem są zrębki. Można tym palić. Skórą. No dużo trzeba wrzucić, żeby było... Dużo trzeba materiału, naprawdę. Ale my dajemy przed kurnik z rębki akurat i wiesz, one tam dobrze nasrają, azot to powiąże i później masz wspaniały kompost. No tak, do ścielenia zwierzętom się bardzo dobrze z rębki nadają, dużo lepiej niż słoma, bo chłonność, jeśli chodzi o związki azotu, z rębków jest wielokrotnie większa niż słomy. Słoma więcej wciągnie wilgoci, ale azotu z rębki wciągają dużo więcej niż słoma. Ale i też no, w ogóle trocin jest bardzo fajny, bo kura może znowuż przegrzebać, a słomy ci nie przegrzebie, więc nigdy nie wysuszy. I zrobi się ciapa, bo już na słomie robiliśmy te nasze kury, to nie był dobry pomysł generalnie w zimie. Ja tu myślałem do góry, żeby pojechać. Taka wąska droga. Ta droga jest bardzo dobra, ja bym w tą drogę wjechał. Dobrze, nic widzisz, nie idzie za nami? Nie. Nic, dobrze. Tak właśnie czułem, że... Gazdechy. No i palnik. No to teraz będą wyboje. To jest czereśnie, to są same czereśnie, obok siebie rosną. Można je nakopać. Wszystkich nie musimy teraz wykopać, ale zapamiętajcie sobie miejsce. To miejsce, bo tu można potem przyjechać w zimę. Tak, w razie W. Jak nie będzie, w razie W. Jak coś się nie przyjmie. Jak nie będzie zamarznięta ziemia, całą zimę można przesadzać, aż do wiosny. Okay. Kietko mniejsze trzeba. Popatrzcie, jak grusza wygląda. W życiu byśmy nie kapnęli się. Ta grusza Pyrus communis, zwana ulęgałką. Ulęgałką? Ładnie. I to takie jest charakterystyczne właśnie się przebarwianie tych liści? No tak, bo ona już po prostu będzie gubić się zaraz. Tak, ale... I jakie ma ciernie, trzeba uważać, bo to strasznie kłujące. A ponieważ ptaki tutaj siadają, czyszczą sobie pióra o te ciernie, one są strasznie brudne, w związku z tym strasznie się paprze, zakłucia, a jeszcze się jak wkłuje w skórę, to się łamuje i zostaje ten czubek w skórze i zawsze się paprze. Trzeba uważać, żeby się nie pokłuć, bo... Myślałem, i to szczególnie przy takim przesadzaniu. Myślałem, że tylko ałycia, bo ta ałycia ma kolce, wiesz? Zawsze mam pokłute, popuchnięte paluchy potem. Co to jest to? Ulęgałka. O, udało mi się. To duża. No ale nie wyciągniemy jej. No. Ale piękno na maliście. W życiu bym się nie kapnął, że to to jest poza mną. I faktycznie kolce są. Środek chyba nie ma sensu się zagłębiać. Nie, to tak na brzegach. Takie skrzynia, a one słabo potem rosną na otwartym przestrzeni.
tak samo jak wtedy musisz wjechać i będziemy to pewnie wywalimy na tą kupę albo tak samo jak wtedy. Aha, tyłem tam. No i do bramy wjedź. Proszę jak sobie radzi. Dobra! No i to jest wyzwanie. No tak, no bo wiesz co, po resztę będziemy... Tak, No, ojej, znowu wieje. Kaptur ubieraj. Fajnie. Ale materiału, co? Ale materiału. Wiesz, bo to kradia trzeba będzie też jeszcze kurą tam dorzucić w tych miejscach No brakujących. Tak, wiem. To wykorzystamy na maksa. Powiem Ci, że chyba warto takie coś, jeśli on mówi, że to tak nie zakwasza, mimo że iglak. No właśnie, To pamiętasz? może i warto, no bo to jest no, drewno, to jest to z tego będzie właśnie próchnica najlepsza. To jest najlepsze na próchnicę. Nie słoma, nie siano, wiecie, bo tej gęstości nie ma. Tak. Co klocuszek drewna, czy tam taki. Dobrze, a teraz Klaudia, bo zrębek. Klaudia od samego rana działa, była z oponą u wulkanizatora Tak. i zaraz Wam opowiem, co zrobiłam. No taka misja. Jak ostatnio sadziliśmy, to Marcin działał z wiertnicą, jak zasadziliśmy tutaj te dwa drzewka. No i wiecie co, naprawdę to jest ciężko. Raz, że się facet nakopał w ten sam dzień. Kapeć w traktorze. No i tak, i myśleliśmy, że z traktorem podziałamy, no ale był kapeć. No i dobrze, no to dzisiaj do wulkanizatora mówię, jak to zrobić, żeby mi dzisiaj zrobił. A facet jest zawsze zajęty. Tak, ale to jest jedno, ale jest sezon, prawda? Zbliża się, że wszyscy zaczynają zmieniać już opony. A my zawsze kapcia łapiemy wtedy, jak jest sezon. Tym samym. No to Marcin mi dał podpowiedź, jedź coś im kupić, coś na drugie śniadanie. No to mówię, no co tacy faceci, no też lubią kalorie, no wiem, że węglowodany, ale kupiłam im ponczusie. Pojechałam w pudełeczku i się pytam pana, jadł pan już śniadanie? A ten się tak uśmiecha, jeszcze nie. A mówię, a no to coś do kawki dobrego. I tak dałam mu to i mówię, i wie pan co, i jeszcze coś mam w bagażniku. I widzi to koło, mówi, pani, nie da rady dzisiaj. Ja mówię, na teraz potrzebuję, bo muszę drzewka zasadzić, sną mi korzenie. On mówi, po południu, on mówi, za godzinę. On mówi, nie, za 2, za 3 wynegocjowałam. Wynegocjowałam za 3 godziny. Więc mam nadzieję, że o godzinie 2, jak pojadę, no dam jeszcze facetowi nawet trochę więcej. Wiem, że się będzie tam no sprężał, więc zobaczymy za 3 godzinki, czy ten, A my będziemy mieli czy będzie ułatwioną gotowe. robotę. No bo ja wiem, no trochę jestem pushy, ale no trochę taka naciskająca, ale no szkoda mi drzewek. Myśmy już w szkoda niedzielę mieli nam problem, drzewek. mi tam kręgosłup już, wiecie, Marcin piszczy. już płakał. I ten, Tak. no bo to najpierw trzeba było wykopać te wszystkie maluchy. Tak, a spójrzcie, no, O, i tu są. no i I tutaj jeszcze tam takie malutkie. one tam są i mają tu. trochę tej bryły takiej no dookoła, że Tak, mają no staraliśmy tej dużo ziemi. wykopać, ile się Więc, dało. No i to naprawdę waży, taka no nie wiem, jedno drzewo, no to Marcin dźwigał. Jeszcze dobrze, że Grzesiu był, Grzesiu nam tak pomaga. Grzesiu, taki Naprawdę, pracowity człowiek. No wiecie co, ja z wodą latałam, on mówi, nie daj to wiaderko kobieto, ja to wezmę, więc No. Powiem wam, że niesamowicie konsultacje, niby konsultacja, mówi, ja muszę zarobić na siebie. tak, Ale bardzo uczciwy, pracowity człowiek. Bardzo pracowity człowiek. Także jak macie jakieś ochoty Tak. sady zakładać i nie wiecie kogo wybrać, to już wiecie kogo No to wybrać. już wiecie kogo. No. Ale zajęty jest człowiek Warto też. skorzystać z jego usług. Tak, ale też prawda jest taka, że on na ten rok już jest cały zabukowany. Tak, na ten rok zajęty. No zresztą jak wspominałam, my rok czasu się do Grzesia dobijaliśmy. No, także no nie jest to takie proste. Dobra, to ja idę na szybką herbatę, bo Tak. która jest godzina? 17:18. 13, to za godzinę, nie, Za godzinę będzie. bo o 11 byłam. No nie, o 14. No to jeszcze, No, jeszcze o 13, ale tam się nie dodzwonisz. Bądź Nie, on powiedział, proszę nawet nie dzwonić. A, No. No. Możecie teraz widzowie się zastanawiać, co oni robią? Siatkę, żwir wpakowali. No i już wam wyjaśniamy pokrótce. wszyscy wiedzą, o co chodzi. No ale co niektórzy może oglądają nas pierwszy raz, to w Może. ramach wyjaśnienia chcieliśmy tu napomknąć, że my mamy tutaj mnóstwo karczowników. Wiesz, to są te z daszkiem nie, takie. tak. Nie jest ciężkie.
Wiesz, mamy ten wózeczek taki salatynowski z tyłu i bardzo łatwo się to wkłada i przeciągasz, tylko trzeba faktycznie powoli. Mam to wszystko. Jest w literaturze pisane jako jabłko niesmaczne generalnie, a ja je lubię. A ja nie lubię tej nuta, co się zaczyna, właśnie taka dziwna. No, Taka specyficzna dla grochówki. Tak, no. Tam coś jest. I to bym powiedział, ma też taką bardzo specyficzną nutę, tylko zupełnie inną.